Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Audi S3. Do Audi S3 w genialnym zielonym lakierze Uni od Porsche. Stąd też taki tytuł. Jest to lakier, który na Porsche pojawił się już w 1974 roku i początkowo nosił nazwę Lime Green. Dopiero później nieco zmieniono nazwę i tak powstał Green Yellow Uni, czyli taka barwa pomiędzy zielonym a żółtym. Barwa, która jest świetna i moim zdaniem idealnie pasuje do S3, który jest przecież takim małym wojownikiem w gamie Audi. Do hot hatchy idealnie pasują takie wyzywające kolory. Zresztą S3 nie tylko lakier ma wyzywający, ma ogromny przedni grill, 4 prawdziwe końcówki wydechów oraz spoiler na spoilerze. Tak, spoiler na spoilerze, czyli opcja, którą również miałem na Audi RS3. Ten karbonowy spoiler kosztuje 7160 zł, a karbonowe lusterka 3000 zł. I co ciekawe, dokładnie taki sam spoiler na RS3 kosztuje już 9730 zł, czyli ponad 2500 zł więcej za dokładnie tą samą część. Nieźle. I ja bym tych opcji nie brał. Spoiler mi się nie podoba, a lusterka dla mnie w modelach S powinny być klasycznie srebrne czy tam chromowane. To, co mi się jeszcze nie podoba w S3, to oczywiście te atrapy, które mamy zarówno z przodu, w zderzaku, dalej pomiędzy maską a zderzakiem, a także i z tyłu. Z tyłu już są po dwóch stronach atrapy pseudowylotów, a także mamy dyfuzor, który nie pełni żadnej funkcji, bo dalej podwozie nie jest obudowane. Osobiście tył nowego S3 bardzo przypadł mi do gustu, przód już nieco mniej. To, co mi się też podoba, to fakt, że S3 można kupić zarówno w nadwoziu Sportback, czyli tak naprawdę hatchbacku, którego testuję, a także można kupić sedana limuzynę. Limuzyna moim zdaniem jest ładniejsza, ale oczywiście mniej praktyczna. Pora więc na wymiary. Nowy Audi S3 Sportback ma 4351 mm długości, 1816 mm szerokości oraz 1438 mm wysokości. Rozstaw osi to 2630 mm. A tak prezentuje się zwykły A3 w porównaniu do S3. Dobra, to pora na bagażnik, który to w opcji może mieć klapę elektryczną. Kufer ma pojemność 325 litrów, co jest raczej taką zwyczajną, żeby nie powiedzieć małą wartością. Co ciekawe, odmiana sedan ma dokładnie taką samą pojemność, tylko oczywiście nie możemy wsadzać aż tak dużych przedmiotów. Bagażnik ma drugie dno, gdzie u mnie jest zestaw kluczy i zestaw naprawczy, ale jest też miejsce na koło zapasowe. Jak widzicie, ja mam też siatki idealne do transportu małych przedmiotów, ale niestety są one w opcji. W sensie siatki, nie małe przedmioty. W bagażniku znalazłem też 2 haczyki na zakupy oraz gniazdo pod zapalniczkę. Kufer da się powiększyć poprzez położenie tylnej kanapy, co powinno się robić z kabiny, jednak jeśli ktoś ma odpowiednio długie ręce, to zrobi to i z bagażnika. Dobra, to wsiadamy na tył. Tutaj, zarówno na nogi, jak i na głowę mam parę centymetrów wolnej przestrzeni, a przypomnę, mam 186 cm wzrostu. Z tyłu do dyspozycji mamy podłokietnik z miejscami na napoje, oddzielne nawiewy, złącza USB czy gazetowniki. Czyli w sumie jest wszystko. Aha, i złącza z tyłu to opcja. Z przodu za to witają nas półkubełkowe fotele, które są naprawdę wygodne. W opcji fotel może być w pełni elektryczny oraz ma bardzo dużą regulację. Jedynie fotel mógł być nieco niżej zamontowany, wtedy pozycja byłaby jeszcze bardziej sportowa. Pora na deskę rozdzielczą. Ta jest niemal identyczna jak zarówno w zwykłym, podstawowym Audi A3, a także jak i najbardziej hardkorowym, sportowym modelu Audi RS3. Deska jest w miarę ładna, chociaż te nawiewy zamontowane koło zegarów wyglądają dość dziwnie. Ale to, co lubię, to mamy ekran główny, który nie jest wystający, tylko jest ładnie wkomponowany w deskę. Mamy też oddzielne przyciski od klimatyzacji i audio, co też jest dużym plusem. No dobra, od audio mamy niepotrzebnie gładzik na tunelu środkowym, ale na szczęście na kierownicy jest zwykłe pokrętło. Szkoda tylko, że materiały w poprzedniej generacji były lepsze oraz na przykład schowek w drzwiach był wyścielony materiałem, a tutaj jest goły szorstki plastik. A co ciekawe, nowa Octavia ma ten schowek wyścielony. Słabo. Słabe jest też oczywiście momentami to skrzypienie oraz klasycznie piano black. Na szczęście skrzypienie nie występuje podczas jazdy, a jedynie podczas mocnego macanka. Wróćmy do ekranów, bo mamy dwa.
cyfrowe zegary oraz multimedia na środku. Zacznę od zegarów, bo te mają naprawdę niezłą rozdzielczość i da się ustawić zwykłe klasyczne grafiki. Oczywiście, jak ktoś chce, to może jeździć na takich jak z gry komputerowej. Ekran główny również ma bardzo ładne grafiki, ale niestety przytrafiają mu się czasem lekkie przycięcia. No dobra, to pora sprawdzić schowki i zaglądamy pod maskę. No i jest. Tutaj niezmiennie w Audi S3 mamy 4-cylindrowy, 2-litrowy, benzynowy silnik turbo, który teraz generuje 310 koni. Do tego oczywiście mamy napęd na wszystkie koła, Quattro, który tutaj jest oparty na Haldexie, oraz już mamy tylko automatyczną 7-biegową, dwusprzęgłową skrzynię biegów. W poprzedniej generacji mogliśmy jeszcze wybrać manual, ale pewnie ze względu na znikomą sprzedaż producent oferuje już tylko DSG. I taki zestaw potrafi katapultować nowe Audi S3 do setki w czasie 4,8 sekundy. Pora to sprawdzić. Niemiecka precyzja, dokładnie 4,8 sekundy. Później też jest nieźle i od 50 do 150 auto przyspiesza w 7,7 sekundy, a 100-200 to 12,8 sekundy. Jest bardzo szybko. Gdyby ktoś startował bez procedury startu, to czas jest około 1 sekundę gorszy, no ale wciąż jest szybko. Szkoda tylko, że reakcja na gaz nie jest szybka. W zwykłych trybach jazdy skrzynia ma sporego laga, co w miejskiej dżungli mnie denerwowało. Receptą na to jest tryb skrzyni S, albo zmieniać biegi manualnie, ale w sumie nie po to się kupuje automat, żeby potem manualnie zmieniać biegi. To jest do poprawy. Nieco do poprawy pewnie też jest spalanie, ale z drugiej strony trzeba mieć w pamięci, że mamy 4x4 oraz 310 koni. Chociaż wciąż uważam, że 9,5 litra przy 140 to jest spory wynik. Przy 120 S3 spalało mi około 8 litrów, a w mieście ciągle oscylowałem między 11 a 14 litrów. Tutaj dużo zależy od poziomu naszego wściekania się za kółkiem. Chociaż S3 niestety nie prowokuje. Poważnie, pomimo tak dużej mocy i tak dobrych osiągów, nie mamy tej ochoty ciągle deptać maksymalnie pedału gazu. I to jest największa wada S3. Brakuje tu emocji. Poważnie, brakuje, jest nuda. Auto jest szybkie, ma dość precyzyjny układ kierowniczy, a napęd daje nam dużo trakcji i pewności, ale emocji tutaj nie uświadczymy. Największe emocje to ten lakier z Porsche oraz wyniki przyspieszenia na papierze. Może jakby auto nieco lepiej brzmiało, to poziom emocji by wzrósł, ale wydaje mi się, że to wciąż może nie być to. No właśnie, wydech. Posłuchajmy, jak brzmią te piękne 4 końcówki wydechu. Mogłem powiedzieć inaczej, jak nie brzmią te 4 piękne końcówki wydechu, bo naprawdę auto nie brzmi nic a nic. A przecież tam jest wydech z klapkami. Jest cicho, prawie w ogóle nie strzela, nie pierdzi, nie dzieje się tam nic. I ja nie mówię, że ma strzelać jak z Kałasznikowa, jak na przykład w i30N czy w Megane RS, ale przydałoby się jakiekolwiek oznaki życia, bo tak to brzmi pewnie tak samo jak podstawowe 3-cylindrowe Audi A3. Szkoda, a nie, przepraszam, w kabinie brzmi. Ale to jest oczywiście efekt syntezatora dźwięków, czyli jest jeszcze słabiej. To jeszcze chwilę o hamulcach i zawieszeniu i będziemy mogli przejść do cennika.
Hamulce oceniam bardzo dobrze, szybko łapią, ale i łatwo wyczuć pedał hamulca. Z zawieszeniem mam nieco więcej problemów, bowiem auto, pomimo opcjonalnego zawieszenia adaptacyjnego, jest twarde nawet w trybie komfort. Chociaż w sumie w aucie sportowym tak powinno być, tylko że nawet to nie daje nam emocji. To pora na emocje przy cenniku. Podstawowe Audi S3 Sportback kosztuje 203 tysiące złotych, ale jak poklikamy w komputer i stworzymy egzemplarz jak testowany, to cena wzrośnie o 100 tysięcy złotych i finalnie takie Audi S3 będzie kosztować ponad 300 tysięcy złotych. Jest drogo. Konkurencją dla Audi S3 jest m.in. Mercedes A35 AMG oraz bliźniak mechaniczny, jakim jest Volkswagen Golf R. I Mercedes o mocy 306 koni kosztuje też 203 tysiące złotych, a Golf R o mocy 320 koni kosztuje 212 tysięcy złotych. Tak, Golf R jest droższy niż Audi S3 i tak, Golf R jest mocniejszy i szybszy niż Audi S3. Co za dziwne czasy. Aha, i po raz trzeci tak, kierownica jest krzywo. Jest krzywo, bo dzień przed moim odbiorem auta ktoś wjechał w dziurę, rozwalił oponę i pogiął felgę. Zostało to szybko wymienione, ale jak widać ktoś szybko nie wyprostował kierownicy. Nie sądziłem, że to kiedyś powiem, ale Audi S3 jest dziś po prostu nudne. Poważnie, jest piekielnie szybkie, wygląda w miarę agresywnie, ale jest też nudne. Przez to, że auto jest ciche, ma duże opóźnienia skrzyni biegów i nie jest tak narwane, to jest po prostu nudne. A przecież literka S w nazwie to sportowe emocje. Tak też mówi slogan na stronie Audi, ale ja tych emocji nie znalazłem. Gdyby ktoś mnie wsadził za kółko i pozakrywał wszystkie znaczki S, to w życiu nie powiedziałbym, że jest to Audi S3. Tak nie powinno być. To jest dobre i bardzo praktyczne oraz uniwersalne auto, bo mamy napęd na 4 koła, świetne osiągi i w miarę pakowny bagażnik, ale jeśli liczycie na emocje, to tutaj można się zawieść. Aha, i różnica w emocjach RS3 kontra S3 jest naprawdę duża. Bardzo duża. Cześć!